Cześć, witajcie z Katowice Airport. Za chwilę polecę do Frankfurtu linią Lufthansa, a potem polecę do mojego nowego kraju, czyli do Szwajcarii i będzie to lotnisko w Zurychu. Lot potrwa do Frankfurtu godzinę 20, potem mam godzinkę przerwy i około 40 minut do Zurychu z Frankfurtu polecę. Więc teraz jak wylecę o godzinie 10:30, to będę około 13:30 na miejscu. Bilet kosztował 700 zł w dwie strony z Katowic do Zurychu. A w tym czasie jak kupowałem, to patrzyłem na ceny też lotu przez Warszawę i było ponad 1000 zł, więc praktycznie 2 razy drożej tak za osobę. Ok, to serdecznie Was zapraszam na Trip Report i idziemy do terminalu B. No już jesteśmy w terminalu B, ale idziemy już po kontroli bezpieczeństwa. Pokażę Wam, no już setki razy widzieliście pewnie, ale no, zobaczymy, czy coś się zmieniło, bo 2 miesiące temu ostatni raz leciałem z lotniska. Ok, fajnie, że jesteście, trzymajcie się i zapraszam na Trip Report. A parkingi są pełne. Sezon wakacyjny też w pełni. I mój samolot 10:30, lot LH 1361 Frankfurt. No i jestem już po odprawie i zobaczmy, jak tam mój lot. Bo lecę, jak wiecie, Lufthansą z brameczki numer 14. O, a to jeszcze tylko zobaczmy. Jest Frankfurt, odprawa jeszcze, no wiadomo, bo jest jeszcze prawie 2 godziny, a ja już tu jestem. Więc odprawa jeszcze trwa. A zobaczcie, już maszyna taka do czyszczenia, bo deszcz pada. Normalnie tutaj na płycie, tak jakby od lat w zimie jeżdżą te maszyny, nawet jest ta gwiazdka. A tu dzisiaj pracuję. Fajnie. Zobaczę jeszcze na moją brameczkę. O, moja bramka jeszcze nawet tutaj nie jest oznaczona, że będzie leciał tutaj Frankfurt. 14 lub 15, nie? I tutaj tylko zawsze są te informacje. Priority boarding. Grupa pierwsza i druga. Jestem w trzeciej grupie, więc tutaj z tej strony, nie? Ok, i zobaczmy. Zobaczmy, jakie tutaj ładne entery stoją. Pięknie. O. I automat na napoje jest pełny, proszę Państwa. O, widzę już, wody są droższe, bo są za 5 zł, a jeszcze niedawno były za 4. Ale nie były wtedy krople Beskidy, tak mi się wydaje. Coca-Cola 8 zł, Oshi 7 zł. Fajne. Czy coś się tutaj zmieniło? Chyba nie. Dalej to jest stoliczki od baru, tak? Tam jest business lounge, a tutaj, o, tego chyba nie widziałem ostatnio, zobaczcie. Ładowarka, stacja ładująca. No i tutaj jest, ile to jest? 8 kabli, nie? Czyli na 8 telefonów. Pewnie są USB-C i te takie Lightning, jest też chyba Lightning, nie? Czyli dla iPhone'ów, nie? Dobra, więc taka nowość. Sobie. No a tam jest oczywiście Travel Chef, czyli restauracja, kawiarnia. Pamiętajcie, jak pójdziecie tutaj w prawo od wejścia w okolice bramek 10-11, to jest plac zabaw, to jedna rzecz, a druga, obok toalet, zobaczcie, jest możliwość napełnienia swojej butelki wodą pitną, drinking fountain. Tak, woda pitna, no i dobra jest. O, tu jest nawet informacja, tak pionowo można normalnie lać, nie że tylko z tego takiego poidełka, tylko tutaj, gdzie jest pokazana butelka, to tutaj można wlewać wodę. Przejdę się jeszcze na gate'y numer od 16 do 28. Pamiętajcie, one są na dole, na parterze, więc jak idziecie tutaj koło sklepu Baltona na prawo, to na dole na podłodze jest też informacja, że strzałeczki na prawo, te gate'y się idzie tutaj schodami za właśnie tymi, za sklepem, nie? I tutaj już mamy, o, taki ruchomy chodnik i jesteśmy na parterze, tak? I tu są te gate'y właśnie od 16 do 25. O, i Barcelona Girona będzie o 11 MTR, tak? Czyli to jest charter. A, tam jest już co? Tam już jest też... A nie, tam jest Eindhoven o 10:55. Tak, jakoś tak. A nie, dobra, to nie jest Eindhoven. Znaczy, Eindhoven jest też, tylko tam dalej jest Lanzarote jeszcze właśnie, które będzie wcześniej leciało, nie? Dobra, no to tyle. To zaraz będziemy
pokazywać. Będę pokazywał Wam samolot, jak przyleci. Leci tak 5 minut opóźniony jest na razie przylot. I mój samolot podjeżdża do miejsca postojowego. Kołuje, tak. Chyba bodajże 13-letni Embraer 190. Proszę Państwa, już idę, zobaczcie jakie nagle słońce się zrobiło. Ha! Teraz sobie jeszcze zdjęcie zrobię. O, i kolejeczka już jest fajna. Mam miejsce 25C chyba. Albo A, bo sobie pójdę do okna. O, da się do tyłu. No idziemy do tyłu, proszę Państwa. Bardzo się cieszę, dawno mnie tu nie było. 2 miesiące to jest zdecydowanie za długo. Pierwszy raz Embraerem z tyłu wsiadam. Przeważnie przednimi drzwiami się wchodzi. O, nawet jak było się z tyłu. Miejsca miało się z tyłu miejsca. A jednak da się dzisiaj, fajnie. Dzięki temu trochę szybciej, bo mamy lekkie opóźnienie. Zobaczymy. O, proszę zobaczyć jak tutaj fajnie to wszystko wygląda. Wreszcie słoneczko. Hello. 25. Aha, czyli z lewej. Dobra, zobaczcie. Ale będzie okno, słabe okno. Zobaczcie, 25 to jest AC. I okno jest tak... No ciężko, trzeba będzie się wyginać. Okej. A to z tej strony. Kieszonce fotela jest torebka. Instrukcja bezpieczeństwa. Embraer 190. Tutaj macie... O, też oczywiście wyjścia awaryjne są tutaj 3. No bo mały samolot, prawda? I co jeszcze? Aha, i tutaj jak się ubiera kamizelkę. Oprócz tego jest taki katalog Onboard Delights, czyli ceny jedzonka, jakbyśmy chcieli, nie? Kupić, bo jesteśmy w klasie ekonomicznej. Kanapeczka kosztuje 5 euro albo 1700 ml. I tutaj takie, zobaczcie, gotowe jedzonko. No to trzeba być bardzo głodnym, nie? I sobie kupić 10,90 euro. No i jeszcze jakieś tam informacje. O, lunch, napoje, śniadanka. No tak 5-6 euro tutaj widzę są ceny. Albo Oktoberfest Delight. O, zobaczcie. No też 5,5. O, właśnie zamknęli drzwi z tyłu. Coca-Cola 3,5 euro. Czyli to jak na lotniskach taka cena. O. I tyle. A zobaczcie, Blue Air kołuje i to jest teraz dla lotu samolot, nie? Tylko jeszcze nie przemalowany. Rejestrację już ma polską i jest to MAX, tak? Bo 737 MAX. Ladies and gentlemen, good morning. A warm welcome on behalf of Lufthansa and the entire crew. Your captain, Eckhard Schröder. Loading estimated to be finished within the next 5 minutes. We depart eastbound here with a right turn flight on the Czech Republic, the city of Praha to Frankfurt. Frankfurt weather presently 19 degrees Celsius scale and a few clouds. Well, the en route is a little bit choppy today, so please pay attention to the seatbelt signs and keep yourself seated in case of your interest of your own safety. For the time being, I hope you make yourself comfortable. I wish you a pleasant flight. Oj, wypychają nas po czasie. Dzisiaj jest wschodni wiatr, więc będziemy lecieć z pasa 08. Chyba, że 07 już nie, 08 przesunęło się. Albo 06. W drugą stronę. Wiecie, że leci z nami kot? Słychać jak miał, czy za jakiś czas.
założyć rękaw. Kierunek wiatru jest zawsze pod wiatrem. Teraz na południe lecimy. Okay. Obracamy się, bo lecieliśmy na wschodnie, bo taki był wiatr, więc zawsze pod wiatr. O, i skręcamy i zaraz będzie faza. Rzucam screena. Nad Dąbrową Górniczą jesteśmy. Jeszcze nigdy nie byłem w toalecie. O, zobaczcie, jestem w toalecie w Embraerze 190. Że to jest, o, zaświeciłem światełko, no to jest normalna toaleta klasy ekonomicznej. Tu mamy co? No to wiadomo, mydełko, mywanka, papier, jeden, drugi, trzeci. No i oczywiście toaleta. Jeszcze tutaj jest przewijak. I już nad Niemcami, przynajmniej trochę nieba widać, ale ziemi nadal nie. I tak cały czas. Your captain just started our descent in Frankfurt Airport. I switched on the seatbelt signs. We encountered, has forecasted some turbulences. Flight time to Frankfurt, 30 minutes. And present weather at our destination, 20 degrees Celsius and scattered clouds. I hope you still enjoy the flight. I wish you a pleasant remaining day or also pleasant on your journey. Powiększyć pod skrzydłem też leci samolot Lufthansy w tym samym kierunku co my, pewnie na inny pas może, ale jest dużo niżej. Jestem bardzo ciekawy, potem sprawdzę może na tym właśnie gdzie on leci, skąd leci, na flight radarze, jak nie zapomnę, ale dokładnie pod skrzydłem. Widać lotnisko. No, to zawsze widać, długie to lotnisko i szerokie.
scheint sitzen zu bleiben, bis die Anscheinzeichen über ihnen ausgeschaltet werden und ihre endgültige Parkposition erreicht haben. Bitte öffnen Sie dann auch die Staufläche beim Sitzen vorsichtig, damit keine Gegenstände rausfallen können, und schauen Sie noch einmal in der Sitztasche nach, dass Sie nichts Persönliches hier an Bord führen lassen. Kapitän Schröder und die gesamte Besatzung möchten sich jetzt hier von Ihnen verabschieden. Wir danken Ihnen, dass Sie heute unsere Gäste waren. Ich wünsche noch ein schönes Wochenende. Tschüss und auf Wiedersehen. Ladies and gentlemen, kindly keep your seatbelt box and the seatbelt signs above your head has been switched off, and we have reached our final parking position. Stop the bins above your seats, land carefully in order to avoid objects falling out, and check once again the seat pockets in front of you that you don't forget the personal items on board. Captain Schröder and the crew would like to say goodbye to you now. Thank you for being our guest today. We wish you a very pleasant remaining weekend. Take care. Goodbye. Auf Wiedersehen. All doors, park. I proszę Państwa, jestem we Frankfurcie. Patrzcie, jaka to jest super piękna pogoda. I autobusy wezmą nas, znaczy jeden autobus. Do terminalu mam teraz godzinkę na przesiadkę. I tak wygląda mój piękny Embraer 190. A w autobusie nawet pokazują przesiadki dla pasażerów dokładnie naszego lotu, więc fajnie. Cały świat praktycznie. Proszę Państwa, prawie 15 minut jechaliśmy do terminalu i teraz trzeba szukać, gdzie jest bramka numer 68, A68. Dobra. To lecimy, bo my tu jesteśmy pierwsi prawie do wylotu. Nasz samolot był pokazany jako pierwszy z tych connecting flights. Lecimy. I zaraz zobaczymy, gdzie jest brameczka A68. A, czyli tutaj trzeba na prawo iść. Dobra, AZ to na prawo. I mamy A68, dobra. 13:05. Czyli litery A są tam, więc idziemy. No, aby to nie było tak daleko jak Zetki. No, tutaj podobnie jak wcześniej do Zetki szedłem, to tak wygląda. Ale nie, idę dalej. Nie idę poza Unię, więc cały czas jestem na terminalu pierwszym i literki A. A tutaj co jest? Tu nie, dobra, czyli tak jak AZ jest pokazane, więc tam idę. Normalnie tak jak wtedy to było. No to jest wszystko B, jakbyśmy mieli na B, to by było fajnie. Ale tu ludzie. Cały czas w tą stronę, dobra. To są takie wielkie te windy były, z tego co pamiętam. I zobaczmy, czy się uda. Dobra, jest winda. Aha, patrzcie, AZ to jest na dół. Dobra. To jedziemy schodami na dół. No. Wiecie, to jest ten długi kornik. No nieźle. Dobra, przyspieszamy do 10 na godzinę, proszę Państwa. To jednak trzeba przejść tak samo daleko. No nieźle. Jakbym miał tylko pół godziny, to by ciężko było zdążyć. Ale że jest godzina prawie, no to spokojnie myślę. O, już się skończyły. Teraz znowu do góry trzeba, bo są windy, ale ja pójdę schodami. Bo nie będziemy czekać, nie? Wiecie co, to jest równie daleko, tylko po prostu teraz na innym piętrze, jak ostatnio, jak leciałem do Nowego Jorku, się szło. Tak daleko, a nawet nie wiem, czy to nie jest trochę dalej po prostu. No nieźle. Stąd jeszcze jest 8 minut. Chyba jedna z ostatnich bramek. Dobra, idę z tej lewej strony. Dobrze, że samolot leciał o czasie, bo naprawdę mogłoby się nie zdążyć to przejście od samolotu do samolotu. 25 po 12 jest. Wylądowałem o 12. No i zobaczcie, jeszcze idę i mam jakieś 5 minut jeszcze, nie? Czyli tak pół godziny marszu jest w tym czasie, nie? No, do przejścia pół godziny, nie? A chodzę bardzo szybko. I jeszcze używam tych szybkich chodników ruchomych. Ok, no to za chwilę zobaczycie, jak lecę do Zurychu. Tylko niestety będę w środku siedział i nie będzie widoków z okna. No ale coś tam ponagrywam. Miłego lotu życzę, no i do zobaczenia już na pokładzie.
proszę Państwa, po pół godziny jeździe autobusem i pieszo. Tutaj spacerek około 20, no w sumarycznie pół godziny wyszło. Docieram wreszcie do bramki A68, czyli do Zurychu, proszę Państwa. Wreszcie można powiedzieć, bo naprawdę to było jeszcze dalej niż jak do Nowego Jorku leciałem. I idziemy do kolejnego samolotu. Tym razem Airbus A320 linii Lufthansa i będzie chyba przejazd autobusem, bo nie widziałem rękawa, więc tylko wielkie samoloty tu były podłączone, więc idziemy sobie na autobus. I już autobus czeka. Może do przodu pójdziemy, czy nie? Można iść. Tak. Można, pan puszcza. Myślałem, że nie puszcza. O, zobaczcie, jaki tu piękny. Niestety nie mój tym razem. I proszę Państwa, jestem już przy samolocie Airbusie A319-100. O, zobaczcie. Piękna. Tutaj jeszcze są Airbusy. Znaczy Airbusy. Boeingi 747. Tak, patrzę, tutaj to jeszcze jest. Bo tam jest Air Canada z prawej strony. United. Pięknie. Ten Germanwings dawny, czyli Eurowings, nie? Eurowings. Fajnie. Proszę Państwa, 18 EMA, więc niestety środeczek, ale zobaczcie przynajmniej jak to wygląda. Jak mogłoby to wyglądać? O, tak. Mogę ogłosić teraz oficjalnie, że mam miejsce przy oknie. Osoba, która miała tu być, bo było zajęte, no nie przyszła, albo nie wiem, albo się spóźnił samolot, albo zrezygnowała, zmieniła lot może. No ale nieważne, ważne, że będziemy widzieli lądowanie w Zurychu. I nas wypychają, proszę Państwa. Ale się cieszę, że jestem przy oknie. Dzięki temu, zobaczcie, fajnie. Może, mam nadzieję, fajne widoki. Może jakieś góry będą przy lądowaniu. I rozpoczęliśmy kołowanie, proszę Państwa, do pasa. A tutaj Turkish Airlines. Dużo tych samolocików jest dużo. Turkish Airlines w tą stronę poszedł, a my idziemy jakoś inaczej, ale do tego samego pasa chyba. Fajnie to. Tyle jest miejsc do startu. Świetnie. O, A330, 300. To jest Airbus. Cabin crew, prepare for departure.
während des Fluges können jederzeit unerwartet Turbulenzen auftreten. Sie sind deshalb verpflichtet, sich anzuschnallen, sobald Sie Ihren Sitzplatz eingenommen haben. Dies geht auch, wenn die Anstandszeichen ausgeschaltet sind. Sollten Sie bemerken, dass ein elektronisches Gerät beschädigt ist, teilen Sie mit Überhaupt entwickelt. Teraz mamy 287 km do Zurychu. Króciutki lot. Około 40 minut poleci. Według rozkładu to 50. This also applies when the seatbelt signs are switched off. If you notice that an electronic device is damaged, overheats, or emits smoke, it is important that you contact a crew member immediately. Około 200 km przed Zurychem zaczęliśmy zniżanie i mniej więcej osiągnęliśmy wysokość 7400 metrów. Około 7 km i już, no ale to jest bardzo krótki lot, więc na 10 tysięcy się na pewno nie wzbilibyśmy, nie? W tym czasie. I właśnie wlatujemy w chmury i za chwilę będzie granica ze Szwajcarią. Jeszcze jakieś 10 km. Szwajcaria. Też trochę Niemców też widać, bo no tutaj jest granica, taki cypel. Rzeka. Potem sprawdzę Ilona. Znoś, no to może być. No to Ren jest, tak. To jest Ren. Nie wiedziałem, że on na granicy tutaj zaraz przy tym płynie. Niedaleko, 30 km od Zurychu. Bitte lassen Sie Ihre Sicherheitsgurte geschlossen und bleiben Sie noch so lange sitzen, bis die Anstandszeichen ausgeschaltet werden. Kapitän Hollenberg und seine Besatzung danken Ihnen, dass Sie heute mit Lufthansa Star Alliance geflogen sind und verabschieden sich jetzt von Ihnen. Wir hoffen, dieser kurze Flug mit uns hat Ihnen gefallen. Wir würden uns freuen, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu können. Bis dahin wünschen wir Ihnen jetzt ein schönes, restliches Wochenende hier in Zürich oder aber auch gegebenenfalls noch eine angenehme und sichere Weiterreise. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Passengers, please keep your seatbelts fastened and remain seated until the fasten seatbelt sign has been turned off.
Captain Hollenberg and his crew would like to say goodbye to you now. Thank you for flying with Star Alliance today. We hope you have enjoyed the short flight with us and looking forward to see you soon again. Have a nice remaining weekend here in Zurich, or just in case it's not so comfortable on your journey. See you next time. Good night. Auf Wiedersehen. Und wenn Sie gleich nach Erreichen der Parkposition die oberen Gepäckfächer öffnen, dann seien Sie bitte vorsichtig, damit Sie keine Gegenstände entgegenfallen können. Und schauen Sie jetzt auch nochmal in Ihren Sitztaschen nach, um zu vermeiden, persönliche Gegenstände hier an Bord zurückzulassen. Danke sehr. I jestem, proszę Państwa, w Szwajcarii. O, jak tutaj ciepło. Cieplej niż mi się wydawało. Proszę Państwa, tutaj mój samolot. A tam z lewej strony, o, zobaczcie jakie chmury. O, będzie burza. No, dzisiaj ma lać, jutro ma w ogóle cały dzień lać. Nie tak dobrze będzie. O, a to jest exit, Ausgang, zobaczcie, czyli wyjście. I zobaczymy, jak to wygląda terminal. O, może taką kolejkę musi przejechać, ale chyba nie tym razem. A, jestem, proszę Państwa, zobaczcie. Taki długi znowu ten, jak to się mówi, długi korytarz. Ale ciekawostka, taki to jeszcze nie widziałem schodów. Zobaczcie, tutaj ten ruchomy chodnik i tam z góry idzie to. Potem tutaj poziomo, przez kilkaset metrów, 200 metrów gdzieś tak. Fajnie to wygląda. O, zobaczcie, tutaj ile przyleciało teraz samolotów. A nie, to są odloty. Okej, no nie, to tutaj, ale zobaczmy. O, zobaczmy ile kawa kosztuje. Aha, tutaj mamy 2,5 franka, bo to są franki, nie? Takie, no to jakoś nie strasznie dużo. A tutaj, o, 45 zobaczę, ile woda kosztuje? 3,10, no troszkę. A chipsy? 12. Cancel. 12, 2,60 kosztuje. Spoko. Dobra, wyjście jest tutaj. Więc idziemy. Aha, jakbyście szli na transfer, to tutaj trzeba iść tutaj schodami do góry. A skoro my idziemy tutaj do wyjścia, no to po prostu exit. Idę sobie dalej, no i jakbyście mieli connecting face, to na przykład znowu tutaj można iść, a do wyjścia po prostu w lewo. O, i tu już pewnie będzie ten baggage claim, tak, czyli miejsce odbioru bagażu. O, i wychodzę. Czy mi się otworzą drzwi? Jest. Przeszedłem, proszę Państwa, jeszcze jedno przejście i jeszcze jedno. Ależ tego tutaj mają. Są tak dużo tutaj. A, to jeszcze jest, patrzcie, na wyjściu jeszcze jest sklep wolnocłowy. Chyba, nie wiem, jak tu jest. W sumie to jest, nie, to jest poza Unią teoretycznie, tak? Bo chyba nie jest w Unii, nie? Tylko jest Schengen. A, i tutaj zaraz na tym jest... O, zobaczcie, mój samolot z Frankfurtu, jakbym miał bagaże, to bym miał belt numer 12. O, a tam jeszcze była cała Europa w tej części. I teraz gdzie jest wyjście? Wyjście jest na prawo, dobra? To jest już ostatni. Proszę Państwa, Szwajcaria. Już widzę, że w lewo jest train station, więc trzeba iść w lewo tutaj od wyjścia. Ale chyba środkiem można iść, nie? Train station. Aha, na dół teraz. Są strzałki na dół schodami. I tam też jest, no, tramwaje nawet to są i bus station, no, czyli autobusy. Dobra, no i tyle. O, i tutaj na dół, zobaczcie. I zaraz kupię bilety i pojadę do Zurychu. Patrzcie, tu jest chyba ten, pralnia. No nieźle. No. I teraz tu pokazują strzałki na dół, więc jedziemy schodami ruchomymi na dół i
Chyba to już będzie ta, o zobaczcie, train station, czyli stacja kolejowa. Dobra, zobaczmy, przy was to kupię. Cyk, willkommen i po English. Gdzie jest Zurich Hauptbahnhof, dobra? Immediate, czy teraz? Zobaczmy. No, nie wiem, czy widzieliście, dobra, nacisnę via direct, via Olsonsów. I co? Another single ticket. Oj, to ciekawe, ile kosztuje single ticket. Druga klasa. Dobra, sobie tutaj dodam. 6,80, ok. Kupiłem bilet, kosztuje 6,80. No i co, kilka minut są pociągi. Ciekawe, czy to będzie już ten, bo 14:31 jakiś miał być. Z trzeciego, no to może ten. Teraz zobaczymy, czy jest Zurich. O. Tak, 14:31. No, ten piętrowy fajny, no to idziemy do góry na pięterko. Proszę Państwa. O, nie, klimatyzacja jest. To trochę w Czechach tak wygląda. To by było na tyle z tego trip reportu. Przyleciałem do Zurychu z Katowic przez Frankfurt linią Lufthansa. Czas trwania mojego przelotu, to powiem wam dokładnie ile jest. 14:26. Wyleciałem o 10:30, no czyli można powiedzieć 4 godziny. A same przeloty to jeszcze krócej, czyli 3,5 godziny doleciałem do Zurychu. Także dzięki, że oglądaliście, trzymajcie się, no i zapraszam na kolejne trip reporty. Cześć!